Jesteś? Cześć, miło, że tu jesteś. Na wstępie powiem Ci, że ten odcinek będzie podzielony na dwie sekcje. Pierwsza sekcja: co, po co, dlaczego. Druga sekcja: jedziemy na Puchar Polski Ogrodniczki. Także lecimy z pierwszą sekcją. Oto dlaczego chciałem robić takie vlogaski. Bo nie ma kto pokazać, jak wygląda życie sportowca amatorowego od strony przygotowań, od strony treningowej, od strony serwisowej, logistycznej i tak dalej. Aktualnie jedziemy do serwisu, do Kielc, 200 km w jedną stronę z Warszawy, do Ziwiego, którego zobaczycie nieopodal w filmie, bo rower musi przejść przegląd. Musi, nawet nie tyle, że przejść przegląd, co być przeserwisowany, bo wczoraj na zawodach, 8 marca wczoraj, no strasznie już się domagał. Odcinek znajdziecie, cały wyścig znajdziecie w profilu poniżej, więc bardzo, ale to bardzo zalecam zajrzeć, obejrzeć rejs, wyścig, naprawdę kawał dobrego ścigania. Bardzo szybkiego, bo pomyliłem trasę, ale nie będę Wam spoilerował, wiesz o co chodzi. Przygotowywałem się 2 lata do tego sezonu, do cross country. Mój szczyt i impreza docelowa to Mistrzostwa Polski XC w lipcu i chcę pokazać Wam cały taki sezon od strony przygotowania, treningów, logistyki, jazdy i tak dalej, oraz vlogi treningowe, jak to wygląda, w jakich ciuchach jeżdżę, ile wydaję na serwisy rowerowe, na opony i tak dalej. Więc jeśli Cię to ciekawi, to po prostu oglądaj dalej. My przechodzimy do dalszej części tego materiału. Jeszcze tylko wtrącę, że bardzo śmiesznie zaczyna się to wszystko składać, bo mamy 9 marca. Ja już jadę na te Kielce, tak jak wcześniej wspomniałem, do serwisu oddać rower na serwis. Mało tego, wyścig jest 28, Puchar Polski. Ja wracam z Madery 27 o 24, a na Ogrodniczki muszę wystartować gdzieś o 3:30 rano, w dzień wyścigu. Więc to będzie dosyć śmiesznie wszystko, a rower odbiorę dzień przed wylotem na Maderę. Więc mam nadzieję, Zbyszku, że oglądasz ten materiał i mam nadzieję, że stanąłeś na uszach, żeby zrobić rower porządnie. Tam dojechałem do Zbyszka, rower trafił na wieszak, no będzie z tym roboty. Co sądzisz, Zbyszku? No, biorąc pod uwagę, że musisz być pewny sprzętu, dlatego że lekko miał nie będziemy się bawili w półśrodki, tak więc zrobimy mu kompleks, rozbieramy go do najdrobniejszych śrubek, wymieniamy wszystkie łożyska, ramy sterów, kół, wymieniamy płyn hamulcowy, dostaniesz tutaj nowe oponki na mleku, nowe tarcze, nowe klocki, napędzik wymieniałeś, także tutaj zostaniemy przy tym, co jest. Wszystko będziesz miał sprawdzone, zrobiony pełny pakiet spa, tak więc postaram się o to, żeby rowerek Cię nie zawiódł i tylko od Ciebie zależy. Dziękuję serdecznie. Rower został w dobrych rękach. Wiem, że Zbyszek się zajmie tym profesjonalnie. Naprawdę 180 km, prawie 190 km w jedną stronę. Na pewno mi to popłaci. Szczególnie, że to już nie jest pierwszy raz, nie drugi, nie trzeci, kiedy przywożę Zbyszkowi rower na ogarnięcie pod sezon. Zawsze to robi z taką chirurgiczną precyzją. Ja jestem bardzo zadowolony z tych usług, ale już nie ma co cukrzyć. Ja tylko mam nadzieję, że to wszystko pod kątem logistyczno-czasowym wszystko wypali i zepniemy to idealnie czasowo, żeby mieć ten rower i w ogóle to wszystko tak, żeby fajnie się spięło nam na Puchar Polski. Cześć, witajcie po krótkiej przerwie. Wybaczcie małą nieobecność, ale Paweł zadbał o to, żebym miał co robić. Za mną 2 bardzo intensywne dni na serwisie, oba spędzone właściwie tylko przy tym jednym rowerze. Jak widzicie, wszystko się udało, skocik pięknie błyszczy się już na naszej ściance. Pokrótce opowiem Wam, co tutaj było robione, bo pracy było naprawdę bardzo dużo. Zaczynając od kół, tutaj wleciały nowe taśmy, tuble od szwalbę, nowe wentyle, nowe opony, wszystko zalane na świeżo mleczkiem. Oprócz tego nakleiłem Pawłowi takie fajne białe napisy na koło.
koła. Trochę ciekawie się teraz będzie, myślę, prezentowało. Napęd nie został wymieniony, natomiast oczywiście mycie ultradźwiękowe, skrupulatna regulacja, nowy pancerz, nowa linka tylnej przerzutki, tak żeby to płynnie i szybko działało. Z przodu nowy support, tutaj zdecydowaliśmy się na rozwiązanie fabryczne, on został wymyty w ultradźwiękach, porządnie nasmarowany tak jak powinien być, żeby mu to nie chrupało, jak będzie miał kontakt z wodą. Wszystko poskładane, przeregulowane. Jedyne, czego mi się nie udało zrobić, to stworzyć tego rasowego, wyścigowego błotka. O to Paweł będzie musiał się zatroszczyć już samodzielnie. Cała reszta jest idealna. Trzymajcie się cieplutko, a ja idę nadrabiać zaległości w serwisie. Cześć! Pakowanie pakowaniem, ale jeszcze ostatni trening trzeba zrobić przed Pucharem Polski. Wiadomo, szczególnie, że nie będzie jeżdżone teraz aż do samego wyścigu 8 dni. No, ostatni fajny trening, godzina 45, bardzo wysoko, ponad progiem i akumulacja całego obciążenia. Praktycznie 5 tygodni vlog. Specjalnie szykowaliśmy z trenerem właśnie, żeby elegancko to wszystko wypaliło. Czas robić robotę i następnie pakować się na wylot, bo piękne widoczki. Yo. Rowerek już gotowy. My po treningu, rowerek odebrany oczywiście od Zbyszka. Miał już za sobą ustaweczkę, wszystko gra, gitara, picobello, naprawdę. A my na prawie 1,5 tygodnia przed Pucharem Polski już się pakujemy na gotowo. Tak naprawdę składam fotele, wrzucam rower, zostawiam to wszystko do powrotu z Madery i widzimy się z drogi. 4:51. Ruszamy po Krzycha. Wylądowaliśmy 23 tam z groszem. Położyłem się spać 24. Usnąłem gdzieś blisko 1 w nocy, bo po całej podróży ze zmęczenia już nie dałem rady tak szybko zasnąć. Garmin pokazuje mi jakieś masakryczne wartości typu body baterii na poziomie 30% czy 40%, szybka kawa i shake białkowy i jazda po Krzysztofa i jazda w drogę, więc rura. Mam już numerek, jest numerek na kierownicy, szybko podpompuję koło. Krzychu jest już na trasie, obczaja sobie tam dropa i rock gardena. Ja już jestem po kółku i co? I mnie wozi, bo rower leżał tydzień w samochodzie i ja nawet nie mam bara, więc dlatego mnie wozi. Zawsze jeździłem na 1.5, dzisiaj sobie wrzucę 1.2. Z przodu zostawiam, mam poniżej bara na pewno, ale to dobrze. A z tyłu mam 1.2, a miałem kurde 0.8. No dlatego mnie woziło, wiesz, mówię ci, że coś było nie tak. A jeszcze parę kilo do przodu mi weszło na wyjeździe, więc wesoło. Dobra, zrobimy sobie pełne kółeczko z postojami na elementy. Jest oczywiście Krzysiu, oczywiście jest już wyczuwalna atmosfera kolarska, sportowa. Bardzo fajnie to wygląda. O, teraz jest dużo lepiej. Tak jest. Tutaj lewą stroną. Tutaj na lewą, żeby sobie otworzyć zakręt szeroko. Bez dotykania hamulca, szeroko, bez dotykania hamulca. O to chodzi. Tutaj korzonek i na lewą.
tu chyba będzie taki korzonek. A może nie tu. Tu. Trzeba go ściąć. Tutaj warto sobie spompować i przenieść przez ten grzbiet trochę prędkości. Tu od szerokiej Czy gdzie tam został? Został na belkach. Tutaj ten podjazd można przyspieszyć. Wow! O, kurde, ty, ziomek! Ale żeś tam przyjebał. Co, jak skoczyłeś? Skoczyłeś? Jeszcze raz spróbujemy? Możemy. No to dawaj. No jest czas, jest teraz na to czas, są medycy, wiesz. Ale ten gość, kurde, przypierdzielił. Nie, właśnie to jest. O kur, mam to nagrane. Ale mi ten piach, co się bałem, wyjątkowo dobrze wchodzi, człowieku. No jakoś go ogarnąłem. Cyk. Zbierasz się wcześniej, wyskok i leciutko. Tu jest gorszy ten zaki. Co? No kurde, mam to nagrane. Akurat jechałem tu pod górę. Strasznie to wyglądało. Ja mam praktycznie na maksa skręcone na takie cross country, nie? Tu jest ważniejszy ten zakręt, bo tu jest ten korzonek, tu trzeba do góry, do szczytu przywalić. Masz? Ty, uważaj na dropa, bo wielki! Jazda, jazda. To było dobre. Tutaj ta jest gorsza. Ty, ale bez problemu. Weszło? Tutaj prawą i lewą przy drzewie. Tutaj trochę kazury. Patent Carlosa. I co, jak weszło? Ale nie wypływa. Tam w ogóle ani nie znosi, ani nie ścina. Tak. No i co, szybsza, nie?
Źle się złożyłem w ogóle. Tu szeroko trzeba najechać, źle najechałem. Tutaj Krzysiu mówi, żeby od tej. Zabawa w zaufanie. Bez hamowania. Lekkie spięcie. Beleczki. Fajnie nic nie ma. To bardziej wynosi ten zakręt. To ma prędkość, nie? Na tym zjeździe, wiesz. No to dawaj. Co? Ale wiesz, nie pojedziesz chickenem, nie? I ostatni podjazd. To ja będę gdzieś w trzeciej linii, w drugiej może, 16. No i dobrze. Jest niedziela, dzień po zawodach. Wczoraj już na strzała do domu nie zostaliśmy. Musiałem też odespać, przyznam się szczerze. Tę podróż i tak dalej, to, że spałem te 4 godziny. Ale dziś się czuję dobrze, już byłem na ustawce z Velo Manufaktura jako rozjazd. Bardzo fajnie to weszło. Dziś super
Dziś w ogóle się czuję wybitnie, świetnie wręcz, więc zawsze drugi dzień po jakiejś cięższej jednostce mam się lepiej. No i co? Powiem jak skończyłem. Skończyłem na pozycji 15. Może to nie urywa dupy, przyznam się szczerze, na papierze, aczkolwiek trzeba przyznać, że no to jest seria Pucharu Polski, więc no, przyjeżdżają raczej ci, co czują, że mają coś pod nogą i na ogół no też się nie ma co czarować, nie ma takich wariatów za dużo jak ja, którzy nie jeżdżą 8 dni przed zawodami, chodzą gdzieś tam po górach i tak dalej, poddają się na ten stres, wiadomo, drogi i tak dalej, śpią 4 godziny i jeszcze jadą potem 2,5 godziny na Puchar Polski, żeby się pościgać 1,5 godziny z naprawdę mocnymi zawodnikami, więc bycie 15 na 26 na Pucharze Polski z takim przygotowaniem, czyli praktycznie żadnym, no to jest taka spoko świadomość jak dla mnie. Rajcuje mnie to, przyznam się szczerze, że nawet się cieszę. No waty nie są wybitne, ale ważne są odczucia subiektywne w trakcie wyścigu i po wyścigu, więc ja mam bardzo dobre odczucia, bardzo dobrze mi się jechało, tlen bardzo dobrze podawał, nogi przypiekały, ale już powiedzmy no, na 3., 4. kółku, więc ta wytrzymałość też była mimo słabej, bardzo słabej wręcz regeneracji. Nie popełniłem żadnego błędu takiego technicznego, linie wybierałem bardzo dobre, nie dohamowywałem, walczyłem ze sobą, gra w zaufanie wyszła mi na bardzo dobrym poziomie, gdzieś tam miałem ten rower wczuty i to jest też bardzo fajny prognostyk przed tym, że mamy pierwszy start sezonu tak naprawdę, taki cross-country'owy i ja już czuję rower tak bardzo pewnie, że jestem w stanie go fajnie poskładać, więc to już jest bardzo dobry prognostyk. Widać, że te zimowe treningi na siłowni dały mi wiele i to bardzo cieszy. No nie mam co ukrywać, że ja też wchodzę teraz z inną świadomością, nie? Że kończyłem sezon no tak na dobrym poziomie, a wchodzę w sezon na jeszcze lepszym poziomie pod kątem takiego czucia roweru, takiej otwartej głowy, czucia mięśni, czucia oddechu. Też widziałem, jakie podawałem sobie waty na podjazdach i to też naprawdę nie było złe. No tak subiektywnie bardzo dobry wyścig przejechałem, jak na to, co mogłem z tego, czym miałem wygospodarować, więc takie 8 na 10 sobie daję, tak nieskromnie mówiąc. I to jest chyba najważniejsze. Dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Zostawcie łapkę w górę, jeśli mogę Was o to prosić, i dajcie suba. To mnie na pewno zachęci do tworzenia takich treści okołozawodowych właśnie. Myślę, że jest początek sezonu, a to, co my wszyscy robimy, no, jak ogólnie składamy się do tego wszystkiego pod kątem zawodów, przygotowania i tak dalej, no to jest to dosyć, myślę, że ciekawe, no nie jest to takie zwykłe pospolite życie. Więc liczę na subskrypcję i lajka. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam, cześć.